Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Nazywam się Kasia i dziś pokażę Wam AI, nad którym ostatnio pracowałam. Na początek pokażę Wam namiastkę społeczności, którą ostatnio zbudowałam. Każdy NPC w czasie wolnym od pracy i snu może oddawać się różnym rozrywkom lub spacerować w losowym kierunku. Jeśli zauważy, że miejsce, do którego zmierzał, jest już zajęte lub gdy losowo nadejdzie go ochota na pogawędkę, to wychwytuje w okolicy innego NPC o podobnym stanie i po chwili zaczyna się dialog. Każdy NPC ma kilka cech osobowości i różne relacje z innymi NPC, które wpływają na przebieg dialogu. Przedstawiłam je za pomocą tabeli. Jak widać, dla każdej osoby mam zmienne. Jest to jej imię, jaki przedmiot lubi, jakiego przedmiotu nie lubi i będzie to miało wpływ na reakcję na ewentualne podarunki, które gracz będzie mógł przekazać danemu NPC podczas spotkania. Następnie mamy, kogo dany NPC lubi, drugą osobę, którą lubi, kogo nie lubi, ewentualnie kogo kocha i orientację, bo mam zamiar wprowadzić taki system prostego romansu NPC z graczem, właściwie gracza z NPC. Dalej mamy traumę. To bardziej wskazówka dla mnie, dla ewentualnego późniejszego jakiegoś dialogu czy fabuły. Motywacja, którą kieruje się dany NPC w życiu. I będzie to miało wpływ podczas rozmów z graczem, ponieważ jeżeli gracz będzie wykazywał się podobnym podejściem do życia co dany NPC, to ten będzie miał większy mnożnik do ewentualnego polubienia gracza. Następnie jest skłonność do prowadzenia normalnej rozmowy, plotek oraz narzekania na życie i jest to przedstawione w formie procentowej, przy czym po zsumowaniu tych trzech części powinno wyjść 100%. Następnie jest poziom optymizmu życiowego, czyli czy bardziej dany NPC jest częściej szczęśliwy czy nieszczęśliwy, poziom empatii, jego hobby, czynność, której nie lubi robić oraz to, czy jest odważny. Ostatnia cecha jest pomocna podczas walki. Gdy NPC ma mało życia, to decyduje ona o tym, czy zostanie na polu bitwy, czy może raczej ucieknie do bezpiecznego schronienia lub domu. Teraz pokażę kilka typów dialogu, które mogą się wywiązać między NPC. Każdego dnia losowany jest poziom szczęścia dla każdego AI i jeżeli poziom wewnętrznego optymizmu jest wysoki, to prawdopodobieństwo na szczęśliwy dzień zwiększa się. Jeśli NPC spotka innego NPC, to sprawdzane jest, czy są do siebie wrogo nastawieni. Jeżeli tak, to rozmowa zamieni się w groźbę, pogardę lub oskarżenie, a po rozmowie poziom szczęścia na dany dzień u każdego NPC się pogorszy. Natomiast jeżeli dwoje NPC są wobec siebie co najmniej neutralnie nastawieni, to sprawdzany jest aktualny poziom szczęścia prowadzącego rozmowę. Jeśli jest niski, to jest spora szansa na kolejną kłótnię, która także obniży nastroje. Jeśli NPC się nie kłóci, ani nie spotyka się ze swoim wrogiem, to jest losowane prawdopodobieństwo kilku typów rozmów i są to m.in. normalna rozmowa, rozmowa o hobby, plotki oraz narzekanie. Jeśli spotyka się dwóch przyjaciół, to niezależnie od cech charakteru nastroje polepszają się. Natomiast jeśli spotyka się dwóch neutralnie nastawionych do siebie NPC, to w zależności od cech charakteru rozmowa może się różnie potoczyć i wpłynąć na nastrój. I tutaj mam kilka przykładów. Jeśli wylosuje się normalna rozmowa, sprawdzany jest poziom szczęścia rozmówcy. Jeżeli jest wysoki, to opowieść o życiu jest pozytywna, a jeśli jest niski, to negatywna. Przy czym rezultatem takiej normalnej rozmowy jest podniesienie nastroju rozmówców, niezależnie od tego, czy NPC są dla siebie neutralnie nastawieni, czy są przyjacielscy. Jeśli wylosuje się rozmowa o hobby, prowadzący rozmowę zaczyna chwalić się swoimi osiągnięciami. Jeśli NPC są w neutralnej relacji, a drugi rozmówca nie lubi tego hobby, to następuje obniżenie nastroju, a w przeciwnym przypadku nastroje są zwiększane. Jeśli wylosuje się plotka, a NPC są do siebie neutralnie nastawieni, to sprawdzony jest poziom empatii rozmówcy. Jeśli jest wysoki, to następuje upomnienie w stylu to było nieuprzejme albo niegrzeczne i nastroje się zmniejszają. Jeśli z kolei wylosuje się narzekanie neutralnie nastawione do siebie NPC, to także sprawdzany jest poziom empatii rozmówcy. Jednak w tym przypadku, jeżeli ten poziom jest wysoki, to następuje pocieszenie i ogólnie nastroje polepszają się. Jeśli NPC spotka kogoś, kogo kocha, to pojawia się także komplement,
oraz możliwość zaproszenia na randkę i obie te rozmowy podwyższają poziom szczęścia. Wypadkową tego wszystkiego jest szczęście lub nieszczęście każdego NPC. Gracz będzie mógł po rozmowie z NPC zaktualizować dane o jego dzisiejszym poziomie szczęścia. Jeśli NPC jest bardzo szczęśliwy, to jego krew zbafuje gracza po wypiciu, a jeśli NPC jest bardzo nieszczęśliwy, to jego krew będzie dawała różne debuffy, np. mniejszą siłę ataku albo większe obrażenia przychodzące, no cokolwiek. A teraz przejdę do systemu detekcji zagrożenia. Jeśli gracz zaatakuje innego NPC, nastąpi neutralne upomnienie gracza, aby ten więcej tego nie robił. Jeżeli gracz zaatakuje ponownie tego samego NPC w krótkim odstępie czasowym, to następuje walka. Teraz za każdym ciosem poziom relacji danego NPC z graczem będzie ulegał pogorszeniu. Jeśli gracz zabije danego NPC bez świadków zbrodni, to walka dobiega końca i gracz może czuć się bezpieczny. Jeśli natomiast ktokolwiek zauważy gracza, o czym informuje ikonka oczka w lewym dolnym rogu, to morderstwo będzie skutkowało czasowym zwiększeniem poziomu zagrożenia w mieście, co pokazują czaszki na górze ekranu. Im większy poziom zagrożenia, tym więcej wyszkolonych w walce jednostek będzie się pojawiało. Przeciętni NPC będą uzbrojeni w proste noże, kosy i topory. Nie będą znali taktyk w walce, a ich atak będzie pojedynczym, lekkim uderzeniem. Z kolei łucznicy, strażnicy z mieczami i tarczami oraz kapłani będą znacznie ciężsi do ubicia. Poziom zagrożenia zwiększy też dziabnięcie kłami jednego NPC w obecności innego. Mimo tego, że nie jest to śmiertelny atak, to jednak nie jest to coś normalnego i NPC będą chcieli się pozbyć potwora z wioski. Kolejnej rzeczy jeszcze nie zaimplementowałam, ale za jakiś czas pewnie i na to przyjdzie pora, a mianowicie chciałabym, że jeżeli gracz będzie przejawiał swoją nadnaturalną zdolność przy świadkach, to znaczy będzie używał magicznych zdolności, latał, podwójnej skakał lub wampirycznie się daszował, to te rzeczy będą wywoływały zwykłą walkę z NPC. Zaimplementowałam też system detekcji gracza podczas walki. Jeśli wszyscy atakujący NPC stracą gracza z pola widzenia, najpierw będą biegli do miejsca, gdzie ostatnio widzieli gracza, a następnie będą kierowali się zagenerowanym przez gracza hałasem. Skradanie się nie powoduje hałasu, a krzaki dają osłonę. Jednak dopiero łącząc obie taktyki, gracz będzie mógł sprawnie unikać ataku. I to by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie lajka i komentarz. A jeżeli chcielibyście być na bieżąco, to subskrybujcie także i kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!